Banderowcy, ukraińscy nacjonaliści uderzyli na nas znienacka. W niedzielę. Nikt się ich nie spodziewał. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story. Dzisiejszy odcinek dedykuję swojej babci, Anieli Kołodziej, a później oczywiście Kazek, kiedy wyszła za mąż za mojego dziadka Jana Kazka. Ja już opowiadałem o swoim dziadku Szczeciniaku, to jest od strony mamy, o mojej babci Jadwidze w odcinku Mała dziewczynka i wojna, który możecie obejrzeć na kanale History Story. Ale o drugiej stronie, od strony taty, czyli o Kazkach, nie opowiadałem jeszcze w ogóle. Ten odcinek dedykuję jej, choć w tym odcinku nie będzie jej wspomnień. Jej wspomnienia będą w innym odcinku, kiedy pojadę do wsi Stołpin na Ukrainie. I tam zrobię odpowiedni reportaż. Ale dzisiaj odcinek jest o takich dzieciach jak moja babcia. O dzieciach Wołynia, które widziały makabryczne sceny, które były świadkami, jak banderowcy na ich oczach mordowali ich rodziców, dziadków i rodzeństwo. I obrazy te weszły tak głęboko w ich umysł, jak świder, którego nigdy już nie można było wyciągnąć. Aniela Kołodziej miała wtedy 13 lat i była moją babcią. I widziała właśnie te rzeczy, o których ja dzisiaj w tym odcinku będę opowiadał. I cudem ocalała. Gdyby nie ocalała, nie byłoby mnie i nie byłoby tego kanału. Zapraszam na odcinek Dzieci Wołynia. Słuchajcie, odchodzimy już całkowicie od wspierania kanału poprzez postawienie wirtualnej kawy na rzecz wspierania kanału poprzez YouTube'a. Pod każdym naszym odcinkiem znajduje się przycisk Wesprzyj. Wystarczy w niego wejść, wybrać sobie odpowiedni próg wsparcia i zgarnąć przypisane do niego bonusy. Jak na przykład podcasty History Story, reportaże History Story, czy też wyjątkowe rozmowy ze świadkami, miejsce w kapsule czasu, podziękowania w napisach, a także podziękowania w odcinku na żywo ode mnie dla tych, którzy nasz kanał wspierają. Plakietki lojalnościowe, priorytetowe odpowiedzi na komentarze i wiele jeszcze innych niespodzianek. Zachęcam, aby wspierać nas poprzez właśnie YouTube'a, przycisk Wesprzyj pod każdym odcinkiem. A teraz zabieram Was w podróż bardzo trudną i bardzo osobistą do opowieści dzieci z Wołynia. Banderowcy, ukraińscy nacjonaliści uderzyli na nas znienacka. W niedzielę. Nikt się ich nie spodziewał. To był wolny dzień od pracy. Szliśmy do kościoła. Zaczęła się masakra. Mówił mi Władysław Milanowski, który pochodził ze wsi Stołpin, był kolegą mojej babci. Też już nie żyje. Człowiek wspaniały, opowiadał o powojennym Rize. Na pewno kiedyś też jeszcze opowiem jego wspomnienia. Opowiadał, mówi, wiesz, mówi Łukasz, do tych band to nie należeli też wszyscy. Byli sumienni Ukraińscy, którzy chodzili i wierzyli w Boga do cerkwi i nas ostrzegali. Nie było ich wielu, ale byli. Gdyby ich nie było, to ja bym też z tobą nie rozmawiał. Wracając do wspomnień dzieci z Wołynia. Gospodarz leżał na podwórzu, koło psiej budy. Miał odpiłowane,
albo odrąbane ręce. Nogi też. Ale jeszcze żył. Poznałam po konwulsjach i ruchach kadłuba. Nie krzyczał. Cichutko rzęził. Zaraz dalej leżały jego córki i żona. On miał lat 42, jego żona Hanna 36, Kazimiera 10, Regina 7, a Natalia 3. Też zostały potraktowane tak samo jak Siatecki, ich ojciec. Widziałam to wszystko, wspomina Jadwiga Kozioł, która w dniu masakry Mogilna miała 16 lat. Widziałem połowę głowy i mózg, który leżał przy drodze. Ciało leżało dalej, w kartoflisku. Policzyłem rzędy ziemniaków, ile ten człowiek przebiegł bez połowy głowy. Było ich aż 14. Dalej, za podwórzem, jak weszliśmy, leżała matka. Miała około 70 lat, w samej koszulinie, z rękami założonymi tak na piersi. Było też widać 2 ślady po kulach. Tak pacyfikację ułanówki widział Marian Sikorski. Z tym, że Marian Sikorski wtedy miał tylko 10 lat. Dzieci opowiadały, że przyjaźniły się z ukraińskimi dziećmi. Ludzie się szanowali. Sama Aniela Kołodziej, moja babcia, mówiła, że myśmy się w ogóle prawie nie rozróżniali. Mieliśmy przyjaciół wśród ukraińskich dzieci i oni w nas, kiedy jako pastuszki wypasaliśmy właśnie krowy czy kozy na polach. I nasi rodzice też. Był na przykład sąsiad z Ukrainką, który nie miał dzieci, miał piękny sad i ona piekła przepyszne ciasto. Zawsze nas częstowała i zawsze nas do siebie zapraszała. Małe zniestaski zdarzały się tylko wtedy, kiedy kury nasze wpadły tam na ich podwórko, albo czasami ich świnia wpadła w nasz ogródek. Ale to wszystko można było załagodzić. Natomiast już w 1939 roku, kiedy Polska przegrywała wojnę obronną Polski, kiedy Niemcy atakowali, już ukraińscy nacjonaliści zaczęli atakować polskich żołnierzy. I u nas na wsi, wspomina właśnie pan Marian, ukraińscy nacjonaliści złapali, rozebrali i zmasakrowali kilku polskich żołnierzy. Na wieść o tym patrol żandarmerii Wojska Polskiego wrócił się z nad rumuńskiej granicy, przyszedł do tych ukraińskich nacjonalistów, osądził ich i publicznie we wsi powiesił. I to wszystko działo się na naszych oczach, ukraińskich i polskich dzieci. Kiedy Hitler zaatakował Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku, było jeszcze względnie. Nawet cały 1942 rok nie był jakimś koszmarem. Stabilizację gwarantował trochę niemiecki żołnierz, ale z przesuwaniem się frontu dalej na wschód zaczęło się robić coraz gorzej. Pamiętam, jak obserwowałem wylot bocianów, wspomina Władysław Kaniuk, wtedy nastoletni chłopiec mieszkający właśnie na jednej z wołyńskich wsi. Widziałem, jak ptaki siadają na drzewa i szykują się do odlotu. Nadchodzi jesień. Wtedy dostałem uderzenie batem od rosłego Ukraińca. Wrzeszczał na mnie, żebym lepiej zaglądał matce pod spódnicę, a nie przyglądał się ptakom, bocianom. Kilka dni później znalazłem za komórką mojego małego foxterierka, który miał podrżnięte gardło. A później już nie tylko znajdowaliśmy psy z podrżniętym gardłem, ale całe polskie rodziny. Władysław Kaniuk wspomina, że Ukraińcy
jeżeli chodzi o banderowców, ukraińscy nacjonaliści powiedzieli, jeżeli ktokolwiek będzie ratował Polaków, skończy tak samo jak Lachy. To tak nazywano Polaków. Celestyna, mała dziewczynka, 11-letnia, wspominała, że ukraińscy sąsiedzi ukryli ich u siebie w domu. Pewnego wieczoru, kiedy była taka rozluźniona atmosfera, nagle wtargnęli do ich domu banderowcy. Mieli pomalowane twarze, pół czarno, pół czerwono. Byli krwawi. W tym momencie Ukrainka wstała, przygarnęła mnie do siebie i przytuliła i zapytała, czym może ich ugościć, czy chcieliby się napić, czy odpocząć. Mają dobre jadło i dobry trunek. Oni uśmiechnęli się radośnie i nawet nie zwrócili na mnie kompletnie uwagi. I takim właśnie trafem ocalała cała rodzina. Były przypadki bardzo jednostkowe, ale były i dlatego trzeba o tym powiedzieć. Jedna z 16-letnich polskich dziewczyn opowiadała, że Ukrainiec z UPA, banderowiec, gonił ją i już przystawił lufę karabinu do piersi. Zalała się łzami i klęknęła, prosząc go o litość, mówiąc, że jest niewinna, że chce żyć, że przed nią całe życie. I powiedziała, ty też na pewno masz córkę taką jak ja, spójrz na mnie, a zobaczysz ją w swoich oczach. Chciałbyś, aby ktoś zrobił to samo, co twojej córce? Jakiś delikatny skrawek sumienia przebił się przez całe to banderowsko-nacjonalistyczne bagno w mózgu tego człowieka, kazał się jej położyć obok, strzelił bezpośrednio w podłogę, aby inni myśleli, że ją wykończył. I ocalała. Żyła. I dała świadectwo tego, co dzisiaj wam opowiedziałem. Czesław Filipowski miał kilkanaście lat. Opowiada, że pewnej nocy zbudziły go krzyki i taka dziwna jasność w jego izbie. Wyszedł na zewnątrz, wszystko już płonęło. To był jakiś koszmar, jakieś piekło, którego nigdy wcześniej nie widział i już nigdy nie zobaczy. Dzięki Bogu, że nie zobaczy. Przerażone rżenie koni. Ryczenie palącego się bydła. Kwik świń, które nie mogły dostać się z płonących zabudowań. Krzyki dzieci, jęki i szlochy dorosłych. W jakiejś dantejskiej uwerturze grało to wszystko i wbijało się w bębenki uszu. Rano widok był jeszcze gorszy. Kupa nadpalonego mięsa. Nie można było oddychać. Swąd wdzierał się w nozdrza, wirował w mózgu. Wtedy zobaczyłem mamę. Leżała, miała nadpaloną rękę, nadpaloną nogę, policzek i odzież. Ten widok mnie przeraził. Zamurował mnie w jeźdźcu. Byłem w szoku. Nie wiedziałem, co robić. Stałem i nie wiedziałem, co będzie dalej. Czesław Wasiuk miał 7 lat. Opowiada, że kiedy UPA weszła do wsi, mężczyzn zamknęła w szkole. A kobiety i dzieci, jeden z Ukraińców, dziesiątkami prowadził na takie ściernisko. Tam kazał im się położyć rzędami i zaczął ich zabijać. Ale nie kulą, tylko swoim bagnetem. Jak zobaczyłem pierwsze ofiary i jęki i wicie się tych ludzi, strach przed śmiercią, zemdlałem. On pomyślał, że nie żyje. Kiedy się ocknąłem, zobaczyłem mamę, która nie miała już swojego ramienia. Zobaczyłem brata, który leżał w kałuży krwi, a w poprzek leżała moja siostra z szeroko otwartymi oczami. Nie żyła. Ofiary ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów szły na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w dziesiątki tysięcy, jak i również dzieci. Ciężko oszacować, ile w tej liczbie było niemowląt i, jak wspomniałem, małych dzieci.
Ale był to bezprecedensowy przypadek, poza oczywiście Holokaustem, kiedy oprócz wyrzynania dorosłych zabijano również niemowlęta i dzieci. Fanatyzm ukraiński zażądał wolnej Ukrainy bez Polaków i bez względu na wiek tych Polaków. Ale dzieci cierpiały najbardziej. Po pierwsze, były mordowane i ginęły. Po drugie, jeżeli przeżyły, to widziały śmierć swoich rodziców, dziadków, rodzeństwa, sąsiadów, przyjaciół. I po trzecie, zabito w nich raz na zawsze niewinność dzieciństwa. Moja babcia Aniela, rocznik 1930, nigdy tej niewinności i tego dzieciństwa nie odzyskała. Kiedy wspominała o tych czasach, niechętnie, ale do mnie wspominała, wiedziała, że ja się interesuję i ze mną rozmawiała, to zawsze patrzyłem, jak jej palce wbijają się w stół i paznokcie zdzierają ceratę. Ryszard Kapuściński, wybitny polski dziennikarz, publicysta, powiedział, że są 3 zarazy, 3 plagi, które niszczą i rujnują świat. Fundamentalizm, rasizm i nacjonalizm. Umysł zarażony którąś z tych plag jest umysłem, do którego nie sposób już dotrzeć żadną rozmową. Tam w głowie pali się święty stos, który żąda tylko ofiar, bez względu na ich wiek. Jeżeli ten odcinek do Was trafił i jesteście nim zainteresowani, to zapraszamy do innego odcinka, którego premiera miała miejsce dokładnie w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Odcinek ten ma tytuł Zapomnij o Kresach i jest dostępny na kanale Łukasz Kazek Historystory. Bardzo Wam dziękuję za każdą subskrypcję, za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę. Pamiętajcie o dzwoneczku, to przypomina Wam o nowych naszych odcinkach. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20. Pozdrawiamy. Daniel Stanisławski, montaż i kamera, Krzysztof Bąk, fonia, udźwiękowienie, polskie napisy i Łukasz Kazek, scenariusz, prowadzenie i reżyseria. Trzymajcie się zdrowo i ciepło.